Siema z zatłoczonego Karachi, miasta ciągłych korków. Jak na razie korków i klaksonów. Zapomniałem dodać jeszcze o klaksonach, ale wygląda super. To miasto ma taki klimat, jaki właśnie uwielbiam. Taki, po jaki przyjechałem właśnie do Pakistanu. To, co chciałem wam pokazać. Przede mną, jak ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, gdzie mój pan kierowca, którego mi dał nasen, że po prostu ten pan ze mną jeździł. Super, pokazuje mi właśnie miasto. A powiem wam, że to miasto jest tak ogromne, że jest co pokazać. Powiedział, że będzie ze mną jeździł jakieś 2 dni. Dzisiaj, jutro. Ogólnie jestem tutaj 3 dni. Że jest naprawdę fajnie i bo dużo do zobaczenia i dużo z nim zobaczę, nie tracąc czasu, bo on oczywiście wie, gdzie jechać. On jest dobry. Wszędzie się pcha na maksa, gdzie się tylko da, a ja za nim muszę lecieć. No wiadomo, on to jest u siebie, to wiecie, jemu nikt nie powie nic. A to jednak muszę uważać, żeby przypadkiem kogoś nie szturchnąć gdzieś. Wiecie, mogłoby się to słabo skończyć, a nie chciałbym mieć tutaj z kimś jakieś awantury. Ale nie, raczej nie. Autobus i ciężarówki to z tym najbardziej będę kojarzył Pakistan, naprawdę. Nigdzie na świecie nie zobaczycie takich ciężarówek i takich autobusów jak tutaj. I jeszcze dodatkowo oni też traktory sobie przerabiają oczywiście. Nie wiem, czy mają po prostu tak, że każda maszyna, na której się pracuje, to musi fajnie wyglądać, żeby była dobrze zrobiona i żeby się rzucała w oczy, czy o co chodzi, no ale tak to wygląda. Kolejny. Wiecie, to trzeba bardzo uważać na tuk-tuki, czy na riksze, jak oni je tutaj nazywają. To w Tajlandii to jest tuk-tuk, bo nie patrzą na nic, po prostu jadą. Nieźle tu jest. Ale to nie ma się co dziwić. Karachi jest największym miastem w całym Pakistanie. Żyje tu najwięcej milionów ludzi. Co do liczby, ciężko mi jest wam określić, bo każdy mi mówi inaczej. O, patrzcie jakie ten. Jedni mówią, że tu żyje 30 milionów. Dzisiaj słyszałem, że 25. Ktoś mi powiedział, że nawet ponad 30. Także ciężko powiedzieć. Mój kierowca jest dobry. Idzie ulicą, nie przejmuje się. Jego wszyscy wymijają, a mnie by już 3 razy zabiła riksza. Patrzcie jaka karetka. Na mnie jakoś słabiej zwracają uwagę niż na niego. Jego omijają, a we mnie chcą wjeżdżać. Nie no, oczywiście żartuję. Teraz zaczęło się akurat nawoływanie też do modlitwy. Ze wszystkich meczetów dookoła słychać. To jest piszcząsty. Dajcie znać, czy ktoś z was gdziekolwiek takie coś widział, bo ja widziałem już 75 krajów na świecie. Nigdy nie widziałem takich autobusów ani takich ciężarówek, no bo tego chyba nie ma nigdzie indziej po prostu. To jest chyba tylko tutaj. Patrzcie jak sobie jedzie na radiowozie. I wywalone jaja i się nie przejmuje. Dobry jest. Ja mam, że jeździć tutaj to jest ciężka akcja. Ale dobrze jest to, że wszyscy sobie pomagają, żeby przejechać, żeby rozkorkować. Bo tak to bez tego to ciężko to widzę.
Jedziemy teraz zobaczyć na wybrzeże. Musicie wiedzieć, że w Karachi jest największy port w całym Pakistanie. Jest największe przemysłowe miasto tutaj. Tutaj też jest największe lotnisko. No w ogóle to miasto jest największe. Tutaj chyba wszystko jest największe. Nie, ale tutaj zanim przyjechałem, to też słyszałem właśnie o tym mieście, że tutaj właśnie robią największe interesy i tak dalej, ze względu na ten port tutaj, że tu trafiają wszystkie towary, no i się zarabia tutaj dobre pieniądze na pewno. Wiecie, to miasto się zdecydowanie różni też od tych, które widziałem wcześniej. Na przykład Lahore i Peshawar, no to były, znaczy ja tam akurat byłem w starym mieście, tam mieszkałem w obydwu, także też podobno w Lahore też jest bogata dzielnica, jakaś ja jej akurat nie widziałem. Islamabad, no to wiadomo, nowe miasto, a tutaj jest takie pomieszanie tego, także fajnie, bardzo się cieszę, że tutaj mogłem przyjechać. I przez najbliższe 3 dni będę mógł zobaczyć, co tu jest ciekawego. Patrzcie, jaka wielka ambasada Ameryki. No i to się naprawdę tak ciągnie. Ja tam bardziej powiedział, że to więzienie jakieś, a tu tak otoczona jest po prostu. Jeszcze tam dalej się ciągnie. Patrzcie, z jednej strony takie budynki stare, a tu z drugiej, a teraz akurat drzewa zasłaniają, ale konkretne biurowce. Czekajcie, zaraz wyjadę za drzew. O, takich budynków też tu nie brakuje. Jak wam mówiłem, no pomieszanie wszystkiego tu jest. Przyjechałem właśnie na plażę w Karachi. Mam, że to jest chyba najdziwniejsza plaża, jaką w życiu widziałem. O, fuj, ale śmierdzi. Chyba nie muszę mówić, co tu płynie. No na plaży wszystko znajdziecie. No bagi. Tam dalej. Wielbłąd. Very good, no, thank you. Thank you. No i nie chcę wspominać o tym, że po prostu wszędzie są śmieci. Ale to nie jest taka zwyczajna plaża chyba. W ogóle jest bardzo długa, muszę tam dojść do wody, a mam kawał drogi. Nie lubię robić autoreklamy różnym miejscom, ale naprawdę no, na tak brudnej plaży to ja nie byłem po prostu nigdy w życiu. Wiecie co, ostatnio oglądałem taki program właśnie na temat tego, dlaczego akurat na przykład w Pakistanie i w Indiach wszędzie jest tyle śmieci, że dlaczego ludzie tak nie dbają w ogóle o to wszystko, co tutaj mają i dlaczego tak to wygląda. No i ktoś to tam tłumaczył po prostu, że oni jakoś... No popatrzcie, to po prostu są wszędzie śmieci. I oni po prostu nie mają takiego czegoś, że trzeba wyrzucać gdzieś do jakichś koszy albo coś, tylko się wyrzuca po prostu. Wiadomo, na pewno nie wszyscy, no ale niestety wielu z nich tak ma. W Indiach to było strasznie widoczne, no tutaj też jest, no muszę przyznać. Dobra, dochodzę coraz bliżej wody i tam to się coraz więcej dzieje. Ale tam ludzi jest. Nie no, jestem naprawdę załamany tym, co ja tutaj widzę po prostu. To nie, że takie kawałki są. Jest wszędzie. A wiecie, co mnie też zastanawia? Dlaczego nikt tego nie sprząta? Bo rozumiem, że ktoś nasypił, no to rozumiem, no.
Wszędzie ludzie syfią, no to nie ma co ukrywać. No ale też są ludzie, którzy to sprzątają. A to wygląda jakby nie było sprzątane. Nigdy. Thank you. Też nie wiem co mam powiedzieć, bo jestem normalnie zszokowany tym. Plaża wygląda tak tutaj, już dalej. Tu gdzie trochę odpłynęła woda dzisiaj, pewnie był odpływ. No nie byłem na takiej plaży nigdy. Tam wielbłąd, kolejny. Jeszcze z godzinka albo z półtora i będzie zachód. Idę zobaczyć pod samą wodę. Tutaj już jest trochę mokro, ale akurat mam podażę. O, no, thank you. Thank you. Już chciałem się na koniu przejechał. Nie, dzięki. Nie no, naprawdę, no. To się, no na takiej plaży to ja nie byłem nigdy. No jeszcze samochodów tu brakowało, już jest wszystko. Wiecie czego jeszcze tu tylko nie widziałem? Krowy. W Indiach były krowy jeszcze. Ale tam krowy są święte, to jest co innego. Krowę to się spotka wszędzie, naprawdę wszędzie. I nikt tej krowie nic nie powie, ani nic. Jestem naprawdę... No nie wiem co powiedzieć, nie wiem, naprawdę nie wiem. Muszę przyjechać tutaj w dzień, jak nie będzie odpływu. I jakieś inne miejsce jeszcze też. No bo tu to jest mocno, naprawdę. No nie spodziewałem się tego, co tu zobaczę. A jeszcze się pytałem, a jak ta plaża to wygląda i tak dalej. No plaża jak plaża. Ja myślałem, że w Indiach był na Goa jak byłem, to tam wyglądała słabo plaża, ale ta to przebiła, naprawdę. Przebiła mocno. Spotkałem chłopaków, zaczepili na plaży, powiedzieli, że chcą być na moim wideo. What's your name, guys? My name is Adnan, Pakistani. Ayo? My name is Muhammad Abrar. I am Pakistani. Pakistan, you're from Karachi? New Karachi. Karachi, nice, okay. Okay, thank you guys. Ayo, bye bye, thank you. Tak jak wam mówię, oni tu po prostu, jak widzą, że ja kręcę, to oni podchodzą, a z daleka mnie wołali. Ja będę czekać co chcą. A mnie wołali, oni mówią, że my chcemy być na twoim wideo. Dobra. Ale pozytywnie są, no najważniejsze. I wiecie co tutaj widać w tym mieście? Bardzo dużo ludzi ma czerwone zęby. A wiecie od czego mają te czerwone zęby? Bo żują tego betla, czyli ten orzech taki, co wam mówiłem, co była używka jedna. To bardzo było widoczne w Birmie, w Indiach, a tutaj to widziałem dopiero teraz w drugim miejscu, czyli tutaj i wcześniej widziałem to jeszcze w Lahore. To jest liść, na to wapno, tytoń i taki orzech, po którymś ma strasznie czerwoną ślinę. No i to speeduje tak mocno, jakbyście normalnie, nie wiem, ciachnęli coś. Bo próbowałem tego w Birmie, żyłem to, ale strasznie niedobre jest. Ale działa, bardzo działa. No i tam to ludzie po prostu wszyscy żyli, nawet kobiety. Kobiety miały takie czarne i czerwone zęby, co wyglądało na maksa obleśnie po prostu. Tutaj, no nie wiem, no, kobiet to ciężko zobaczyć, ale widziałem facetów, którzy tu dożyli. No i też mają po prostu całe czerwone zęby, bo ten orzech jest twardy i oni i od tego się też psują zęby. No ale jest jak jest. No. Właśnie
dzisiaj przeprowadzał ze mną wywiad gościu stąd. Jako że jestem turystą, co myślę o tej plaży? No to powiedziałem, że jest po prostu bardzo brudna. I że pierwszy raz widzę gdziekolwiek na świecie tak brudną plażę jak tutaj, no. I właśnie mówił, że no coś tam wypytywał, kto się powinien znać i tak dalej. No to ja oczywiście powiedziałem, że to tak naprawdę no to powinni być ludzie, którzy sprzątają, ale też inni ludzie powinni szanować plażę, bo plaże są plaża jest pięknym miejscem, blisko morza i tak dalej, gdzie ludzie powinni wypoczywać, się cieszyć tym wszystkim. No a po prostu jest wszędzie syf. I nie ma co ukrywać. Hello. Good. Co chwilę mnie ktoś zaczepia. Ale to widzą, że kręcę i oni właśnie lubią. Oni lubią być... lubią sobie robić zdjęcia i lubią się kręcić. Się kręcić? Być nagrywani. Wracam już do samochodu. Nasem mi teraz pisał, że załatwił mi na jutro przewodnika, który zabierze mnie tu do takiego muzeum, żeby mi opowiadać wszystko po angielsku i tak dalej. Na co później będę robił, to nie wiem. Się okaże. Na pewno będzie co robić, bo to miasto jest ogromne i na pewno sobie coś wymyślę. Dzisiaj wrócę do hotelu, zacznę coś planować, bo tak naprawdę mam tylko 2 dni. Tylko mam jutro i pojutrze, bo w piątek o 12 już wylatuję stąd, czyli o 10 trzeba być na lotnisku. O, jutro muszę zrobić zasrany ten. No ale trudno, no trzeba, nie ma wyjścia. I tu jeszcze wiecie jak jest? Emirates ma punkty w każdym kraju, gdzie tam trzeba zrobić. Nie, że ktoś sobie zrobi byle gdzie, tylko trzeba mieć po prostu tam, gdzie oni mają wyznaczone. Głupota, ale co poradzić? Powiem wam, że jest miazga. Wracamy już chyba z 1,5 godziny. Półtorej godziny. I końca nie widać.